Cześć moi mili, witam serdecznie moich subskrybentów, jak i również widzów, którzy jeszcze nie zdecydowali się na subskrypcję mojego kanału. Zachęcam do tego, pozwoli mi to na rozwój kanału oczywiście. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Dzisiaj kolejny unboxing. Powiem wam, długo czekałem na ten model. Nie wiem, no najprawdopodobniej jest to spowodowane wojną. Jest to, posłuchajcie, rosyjski, radziecki samochód ciężarowy i z 66B, gaz oczywiście. No i byłem ciekawy tego modelu, jak został on wykonany. No pewnie jest to jeden z wielu wersji, jaka się pojawi od ACE, czyli AC Model. Tu trzeba zwrócić uwagę, jest to nowa produkcja AC, już tak zwana Digital Design. No i zaglądamy do pudełka. Zero zmian w pudełku. Miękki karton, słabo chroniący model. No i proszę bardzo, tutaj mamy instrukcję. I na pierwszej stronie co się znajduje? Spis ramek. No wiadomo, że mamy tutaj, proszę bardzo, 4x4 dwutonowy gaz model 66B. Wykaz ramek, elementów. No i powiem wam, ta ich instrukcja, która jest naprawdę dość skomplikowana, mało tutaj, ja rozumiem, że oszczędności, nie wiem coś, ale no te modele już nie są tanie i warto by było jednak troszeczkę bardziej rozbudować tą, posłuchajcie, instrukcję, ponieważ jest tu masa części i naprawdę można się zgubić, więc ten model tylko i wyłącznie dla modelarzy, którzy już są dojrzałymi modelarzami, mają cierpliwość, skleili ileś modeli i potrafią dobrze czytać instrukcje, nie pogubią się i znają sam model. Dużo tego jest, powiem wam. No widzę tutaj sama szoferka z masy elementów się składa wewnątrz, zewnątrz, więc powiem wam, że nie jest to model dla modelarza, nie wiem czy nawet średnio zaawansowanego, tylko już dla takiego, który naprawdę chce ten model mieć, będzie walczył z tym modelem. No i co tutaj nam proponuje ACE? Mamy tak, wersję radziecką z lat 70., 70., no i 70., powiem wam. Tak, tylko i wyłącznie już historyczne malowania, najprawdopodobniej ten model nie interesuje się tymi modelami, więc powiem wam, najprawdopodobniej już tylko i wyłącznie model do muzealny. No i teraz zaglądamy do torebki, oglądamy część. No właśnie, oglądamy części. Dobrze, można otworzyć. No widzimy, że tutaj będzie cięcie, czyli mamy jeszcze inną kabinę, pewnie zamkniętą. Tu jakiś nietypowy kolor plastiku. Są to oczywiście koła, felgi dokładnie same. No i szukamy dalej, co tu mamy. Patrzę, są opony gumowe. Powiem wam, lubię jak jest dużo elementów w modelu, ale też bez przesady. A tu już widzę, jest tego tyle, że widzę, że w starej technologii to jest wszystko produkowane i nie zezwala na robienie, powiedzmy, pewnych elementów 3D. No i widzę, że tu nawet wiele elementów jest trzeba skleić. No, powiem wam,
Model na pewno jest fajny, ciekawy, ale trzeba w niego włożyć bardzo dużo pracy. Dość taki mam wrażenie, że plastik jest dość taki kruchy, więc trzeba bardzo uważać przy wycinaniu i trzymać elementy przede wszystkim przy wycinaniu. No dobrze, posłuchajcie, jedziemy z tym koksem, nie ma co tutaj więcej gadać. Tak prezentuje się nam ramka, która się bardzo fajnie. Masa elementów. Jeżeli chodzi o detal, detal jest, powiem Wam, fajny, ale te elementy trzeba też mocno poobrabiać. Widzę szczególnie tutaj resory. O, rama, jakieś skrzynki, rama do piłowania. No, ciężki model. Powiem Wam, że jak ktoś nie ma cierpliwości, to model może zostać rozpoczęty, a potem wyląduje na jakiejś aukcji. Sprzedam. Nie widzę żadnych skurczy, zapadnięć na razie. Teraz by się przydała ramka B. Tak prezentuje się ramka B. Coś jest zmienione w tych ramkach, no ale powiem Wam, że tu mamy maskę. Niestety jest ona pełna, nie ma prześwitu. Wnętrze kabiny. Niektórych elementów to nie wiem, nawet powiem Wam, to są foteliki najprawdopodobniej, tak, to są oparcia, ale przez to, że jest w tylu częściach, niektórych rzeczy można nie rozpoznać, do czego, co to jest. Tym bardziej, że ja tego modelu nie znam, nie interesowałem się nigdy. Gdzieś coś widziałem na filmie, czy nawet gdzieś u nas w jakiejś jednostce może był. Ok, to mamy ramkę B. Teraz szukam ramki C. To jest, powiem Wam, wycięta ramka C i trzeba się spodziewać, że pozostałe elementy będą, no bo tutaj na opakowaniu mamy, że jest plandeka nałożona. Tak, to jest plandeka, dokładnie, ok. Tak prezentuje się fragment kabiny i powiem Wam, że jest on ładnie wykonany, detal. Tu mamy wnętrze, coś, tak, dobrze mówię? Cóż to jest? Tak, to jest fragment deski rozdzielczej do wnętrza. Tak się elementy kabiny wyglądają. Zadaszenie i tył. Ramka E, proszę bardzo, to jest ramka E. I tu są elementy skrzyni metalowej. Czy ona była częściowo metalowa, częściowo, no to nie widać tutaj tego, trzeba byłoby się zapoznać, ale z tego co widzę, to chyba skrzynia była poza, powiedzmy tam tutaj, tak jak jest oparcie, najprawdopodobniej to było drewniane, tutaj podłoga skrzyni załadunkowej też była metalowa. Nie, detal jest ładny, ale ciekawe jak ze składaniem. Z drugiej strony tak się prezentuje, no i nie widzimy żadnych tutaj, powiedzmy, no trzeba będzie troszeczkę popracować z niektórymi elementami. Ciekawe jak ze spasowaniem. Pamiętajcie, to nie jest recenzja, to jest first look taki, czyli zobaczymy unboxing po prostu, co znajdujemy w pudełku z modelem.
No i tu bardzo nietypowy, posłuchajcie, plastik. To są felgi, gdzie przez to, że są wykonane z takiego mlecznego plastiku, nie widać detalu, ale ja sobie luknę. Wiecie co, nawet jak patrzę przez szkło powiększające, no jest detal, ale żebym go widział bardzo, bardzo dokładnie, to nie. Wyglądają już fajnie. No i mamy tutaj oczywiście opony gumowe. Zaczniemy od blaszki. Mamy wycieraczki w każdym razie. Do czego to pozostałe elementy? No widzę jakaś tablica, na tablicę rejestracyjną, nie wiem do czego dalej. Bardzo fajnie, że są reflektory ze szkła przezroczystego, znaczy z przezroczystego plastiku. Jeszcze jakieś elementy. Fajnie jest zrobiona ta szyba, ponieważ jest to element też, pamiętajcie, tu jest rama z oszkleniem, tak? Więc malujemy, przydałyby się tutaj, tu jest z tyłu szybka do kabiny. No i tu by się, powiem wam, przydały maski, ale niestety producent, ja nie widziałem, żeby AC kiedykolwiek dodało gdziekolwiek maski, więc po prostu z taśmy modelarskiej, takiej tej papierowej, samodzielnie wykonujemy maski, wycinamy sobie na podstawie właśnie tutaj tego elementu. No, potężny zestaw kalkomanii, wow, ale uwaga, mamy ukraińskie kalkomanie, no teraz taki czas. Proszę bardzo, ukraińskiej armii mamy też kalkomanię. Opony, jak to opony w AC. Świecąca guma. Ale powiem wam, że taki twardsza jest ta guma, nie taka mięciutka jak kiedyś. Są to z twardego. No i takich opon mamy oczywiście 5, czyli jedna zapasowa. Siup. Bohaterem dzisiejszego unboxingu był oczywiście Gaz66B od ukraińskiej firmy AC Models Ace. Liczę na komentarze, co sądzicie o w ogóle modelach AC, jak zapatrujecie się teraz wzrostem cen modeli AC. Liczę na lajki, suby. Link do tego konkretnego modelu, jak i również innych modeli firmy AC znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam, cześć.